Czas na kolejny odcinek mojej trasy z Anglii do Polski. Dziś jedziemy z Londynu prosto do Tczewa firmą Simba. Jaki to autokar? Jadę za pana, pan idzie spać. Nie mogę się wyprostować. Jakie są szanse, żeby z przodu usiąść? Nie ma szans. Nie, to słabo. Nie jestem w stanie zrozumieć logiki. Plamy, nie plamy. Nawet mi się nie chce kłócić. Bardzo dużo ludzi kaszle. Jest! Ponad 28 godzin. I witam ponownie. Jesteśmy na London Victoria Coach Station, czyli głównym dworcu autobusów dalekobieżnych w całym Londynie. Wiele osób myli go z kolejową Wiktorią, ale to dwie różne miejscówki, oddalone o kilka minut spacerem. Ta część, Coach Station, działa od 1932 roku i była budowana w czasach, kiedy autobusy między miastami dopiero zaczynały być konkurencją dla kolei. Dlatego ma ten charakterystyczny, lekko retro wygląd, sporo betonu, zaokrąglone rogi budynku i klimat lat 30. To stąd ruszają prawie wszystkie połączenia krajowe i międzynarodowe. Autokary jadące do Hiszpanii, Włoch czy do Polski. Dzisiaj to mój punkt startowy w stronę Polski. No i dobrze. Jesteśmy i szukamy teraz miejsca. Dobra, informacja zamknięta. Oczywiście, bilety też pozamykane. Nocny, senny dworzec. Ludzie zaspani. Czy tu jest mój autobus, czy nie ma? No i jest. Tak jak widać, wyświetla się z 13 bramki. No to teraz trzeba zrobić zakupy na podróż, coś do picia, coś do jedzenia. Przy rezerwacji tego biletu nie miałem możliwości rezerwacji miejsca, więc muszę stanąć na początku kolejki, żeby móc wchodzić pierwszy do autobusu. No i jest bramka 13. Pierwsi ludzie czekają. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Mam rozpiskę, gdzie będziemy się zatrzymywać, ale czy to będzie właśnie tak jak jest na rozpisce? Teoretycznie jak wyjedziemy do Francji z promu, chyba z promu, to następny przystanek będzie dopiero w Dortmund o 20 około, ale nie wiem, czy będą jakieś zatrzymania na serwisie, czy nie, dlatego się uzbroiłem w 2 wody, w 3 kanapki. No i zobaczymy, jak to pójdzie. No ale najważniejsze jest to, że nie ma tych rezerwacji miejsc, więc mam nadzieję, że nie będę siedział na silniku, chociaż tam największe imprezy przecież. Co można powiedzieć, to to, że na ich aplikacji bądź na stronie można sobie podejrzeć bilet. Teoretycznie można kliknąć w mój autokar. Niestety, ale podgląd położenia autokaru jest możliwy na godzinę przed planową godziną odjazdu. Jest 6:23, a wyjeżdża o 7:00, więc nie działa. Nie wiem czemu. No nic. No dobra, ale tego to się nie spodziewałem. To nie jest autokar. To jest bus. Nie, to słabo. Dobrze, no to się pakujemy jakoś. Ale nie myślałem, że to będzie tak wyglądać. Niestety. Dzień dobry. Dobry, jak Lis. Lis? Lis. Jestem. Jeden bago? Jeden. Pakujemy się do środka. Ale tu jest miejsce, że... Mamy informację. Około 13:15 będzie przesiadka w Lille do autobusu numer 49. Czyli prawdopodobnie w Lille wsiądę w autobus. Dlatego oni nie mają systemu rezerwacji, bo nie dałoby się zarezerwować. Pewnie ciężko byłoby to im ogarnąć. Bus wygląda w ten sposób. Takie fotele. Nie spodziewałem się tego, myślałem, że to będzie jednak autokar. No ale nic. Tak wygląda rzeczywistość. Za chwilę ruszamy. Jest godzina dokładnie teraz 6:41. Wyjazd jest o 7:00. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was jechał autokarem tutaj z Londynu do Polski. I czy też to tak wyglądało? Mały busik, może później w autokar wejdziemy. Dajcie znać, jak u Was to wyglądało. A jeżeli nigdy nie jechaliście, no właśnie tak to się przedstawia. Jedziemy na tunel. Na tunelu teraz się zmieniło. Pierwsze wprawy są, później Państwo będą mieli 10 minut przerwy na toaletę, tam jakieś zakupy, strefa bezsłowa jest. I później jedziemy do francuskiej kontroli. Po francuskiej wjeżdżamy na pociąg, 30 minut, 35 pociągiem. Wyjeżdżamy w Calais we Francji. I jedziemy godzinę 20 do Lille. I tam przychodzą wszyscy do autokaru 49. I później Wy sobie jedziecie do Brukseli, a dalej to już tam nie wiem, będą mówić kierowcy.
Jakby tam kogoś wcisnęło mocno, to mówić, przyjść wcześniej, 10 minut, to gdzieś zatrzymamy się, nie ma problemu. Z naturą nie wygra. Jak kierowca poinformował, jedziemy tunelem. Jednak nie promem, tylko tunelem. Tunel mamy na 10:16. Proszę bardzo, komu drogę, temu czas. I zaczynamy ten właściwy etap podróży, czyli Londyn, Tczew. Dobra, nie jest tak najgorzej, bo widzę, że tutaj nad głowami są gniazdka USB. Proszę bardzo. Klimatyzacja. Bardzo ładnie. Światełko. O, jest. Super. Sindbad to największy polski przewoźnik autokarowy, działający od 1983 roku. Zaczynali w Opolu jako niewielkie biuro podróży, a pierwsze regularne kursy prowadzili do Niemiec jeszcze w czasach PRL. Dziś mają jedną z największych flot w Europie. Obsługują ponad 1 milion pasażerów rocznie i jeżdżą do kilkunastu krajów, od Wielkiej Brytanii i Francji po Włochy, Czechy czy Skandynawię. Od lat rozwijają też sieć partnerską, tworząc jedną z największych platform transportowych w Europie Środkowej. Jadąc w stronę Folkestone, rozmawiałem chwilę z kierowcą, a w międzyczasie zaczęło wstawać słońce. I przy tym porannym świetle dojechaliśmy na terminal Eurotunelu, skąd mieliśmy wjechać na pociąg. Nastąpiła wysiadka z autokaru. Jaki to autokar? Z busa. No i teraz idziemy się odprawić, czyli paszporty w rękę. Zupełnie innego rodzaju odprawę niż gdyby się jechało swoim prywatnym samochodem bądź motocyklem. Chyba tu nie można kręcić, więc zobaczmy, co tutaj jest. A, dobra, no to jest, dobra, to kończę. Ja nie wiem, czy to było wszystko, czy nie wszystko, ale gościu wziął paszport, zeskanował paszport jak standardowo na każdym jednym przejściu i i to wszystko. A to jest taki terminal, standardowy terminal, można powiedzieć jak wszędzie, ze sklepami bezcłowymi. A jak można zobaczyć standardowo 10:16, opóźniony na 10:46, także pół godziny już opóźnienia. A oto i nasza fura. Sprinter, długi sprinter. Zobaczymy, w co nas zapakują w Lille. Mam nadzieję, że to będzie coś bardziej wygodnego. Odprawa paszportowa po stronie brytyjskiej zrobiona. Zobaczymy, jak po stronie francuskiej będzie. Pół godziny czekaliśmy na to, żeby wpuścili nas do sprawdzania paszportów. Więc teraz po prostu sobie wchodzimy tutaj. O, tak to wygląda. Kolejeczka, jak zawsze. No, paszporty będą sprawdzone i może w końcu będzie możliwość wjechania na pociąg. No i okazuje się, że my jako obywatele polscy nie musimy, czy w sumie Unii Europejskiej, nie musimy skanować twarzy i nie musimy skanować palców. Taka ciekawostka. Myślałem, że wszyscy, którzy wjeżdżają do Unii Europejskiej, muszą to zrobić, ale nie, o dziwo nie. Także teraz na pociąg i na kontynent. Wjeżdżam właśnie na pociąg Eurotunnel. To tak naprawdę podziemna przeprawa między Anglią a Francją. Zamiast promu wjeżdża się pojazdem do specjalnych wagonów. Cała podróż pod kanałem La Manche trwa około 35 minut, a tunel ma około 50 km długości. No i dobrze, po 2 godzinach od wjazdu na terminal w końcu jesteśmy w pociągu. No więc tak to wygląda właśnie, tak wygląda pociąg. Wysoki wagon, nie zawsze tak jest. Osobówką jak się jedzie albo motocyklem, to robią double decker, czyli jest podwójny poziom i wjeżdża się na dół i do góry, także pierwszy raz jestem w tak wysokim wagonie. A teraz chodźmy, przejdźmy się do toalety, bo musicie wiedzieć, że tu okienko, wciąż jeszcze jesteśmy w Anglii. W tym pociągu są jeszcze toalety. Tak wygląda łączenie. Proszę bardzo. O dziwo pusty wagon tutaj jest, nie wiedzieć czemu, no ale jest pusty. Atencjon, atencjon. No to jest w ogóle zupełnie inny wtedy w takim razie wagon jak w osobowym, czyli tym podwójnym. Proszę bardzo, tak wygląda toaleta. Nic nadzwyczajnego. Jest troszeczkę większa, ja bym powiedział, że podobna do tej w samolocie. Co tutaj mamy? Flash photography and smoking are strictly forbidden on board.
Ciśnienie? Jakie mamy ciśnienie? Dobrze, napompowane. Wszystko stare. Te wagony są z 2003 roku. Intercom. I wracamy z powrotem. Taki dźwięk, jak będzie się coś działo. No, także tak to właśnie wygląda. A mówiąc o double deckerze, to właśnie mówiłem na takiej zasadzie. My jesteśmy teraz tutaj, w takim właśnie wagonie pojedynczym, a standardowo jak się jedzie osobówką, to pakują na podwójny pokład. Z powrotem jesteśmy tu, gdzie stoi zaparkowany nasz bus. No i wyjechaliśmy właśnie do Francji. Teraz tylko wydostać się z pociągu, co zajmie prawdopodobnie z jakieś 5-10 minut, nie więcej. I dalej jazda do Lille, tak jak pan kierowca powiedział, około półtorej godziny. A tam już czeka na nas autokar i będziemy się przesiadać do autokaru w końcu. Eurotunnel to jeden z największych projektów inżynieryjnych w Europie. Otwarty w 1994 roku, po latach budowy połączył Wielką Brytanię i kontynent bez konieczności pływania promem. Dziś to kluczowe połączenie, szybkie, bezpieczne i używane codziennie przez tysiące pojazdów. No i godzina 12:53. Już tutaj europejskiego kontynentalnego czasu. Jesteśmy w Europie kontynentalnej i teraz godzina 20 do Lille. I tak jak mówiłem, tam czeka na nas autokar. Więc byle do tego autokaru. Tutaj ten autokar po lewej. Dziękujemy bardzo. Zabieramy Do widzenia. bagaże i przechodzimy tam do przednich drzwi. Ja dziękuję. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. O! Dzień dobry. Moje nazwisko Lis, a imię to Michał. Pan Michał do Trzewa, Dokładnie tak. miejsce numer 12. Prosiłem o pierwsze. O pierwsze jak No, pierwsze? Tu na pierwszym? no pierwszy, któreś tam. No jest w przedniej części. To jest pierwsze? Proszę pana, niech Tak. pan sobie wybierze. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Oprócz pierwszego, Tego za panem, tak? proszę pana, może pan sobie nawet tutaj usiąść. Czyli mogę tutaj usiąść? Bo chętnie, od razu, jadę za pana, pan idzie spać. Tu nie, tu te pierwsze rzędy to nie, od drugiego rzędu. A czemu pierwsze, nie? Proszę pana, no... Jeżeli mam pana zadowolić, to niech sobie pan usiądzie tutaj na czwórce i może pan mi tutaj chuchać. Nie, chodzi o to, że ja rozmawiałem z dyspozytorką Niech i... pan sobie usiądzie tutaj na czwórce. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ja zaraz wezmę tam torbę. No więc trafiliśmy do autobusu, który zawiezie nas do Dortmundu. No, autobus już leciwy. Nie jest to nic świeżego. Ruszamy z Lille. Teraz następny przystanek w Dortmund. Zobaczymy, o której to będzie, jak to pójdzie na drogach. Proszę państwa, wyjeżdżamy z Lille, następny przystanek Bruksela, kolejny Dortmund. W Dortmundzie pasażerowie jadący w kierunku Polski Północnej zmienią autokar. My jeszcze przed wjazdem na dworzec w Dortmundzie będziemy informować, które miasta do jakiego autobusu się przesiadają. Na tą chwilę przypominam o obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa, pasy typu biodrowego. W razie kontroli za niezapięte pasy odpowiada pasażer. Ogromna prośba o zachowanie czystości na pokładzie autokaru, jak również w autokarowej toalecie. Kosz zbiorczy nietypowo jest taki otwór w stopniu. Prosimy wszystkie odpadki kierować do kosza, nie upychać za siatkami między fotelami. Jeżeli Państwo będą mieli jakiekolwiek zapytania, zapraszamy do przodu. W miarę możliwości postaramy się Państwu pomóc.
Na tą chwilę życzymy Państwu spokojnej podróży. I właśnie wjechaliśmy do Belgii. Kolejne państwo odhaczone. Mam pytanie. Numer fotela, siedzenia. Skąd panowie go wzięli? Przypisany. Przy rezerwacji nie było możliwości wyboru rezerwacji danego siedzenia, więc skąd pojawiły się nagle teraz numery? Są poprzydzielane albo przez załogę, albo przez pilota, albo przez biuro. Jeżeli to jest klient VIP-owski, Tak? transferowy, to biuro przydziela. Okej. Tak, to Nie, pytam z ciekawości, bo właśnie jest jak... możliwość. Pan ma w adnotacji tam napisane sam przód, tak? Tak, proszę. No tak mi pani powiedziała poprzez maila, gdy kontaktowałem się z waszym biurem. No, powiedziała mi, że nie ma możliwości rezerwacji, natomiast oczywiście przekażę tę informację do kierowców i kierowcy będą poinformowani. No to taką uwagę miałem właśnie obok pańskiego nazwiska. No dlatego się zdziwiłem pan reakcją na początku. No ale okej. Sam przód to jest w przedniej części. Okej. Czyli ogólnie w Sindbad nie ma możliwości rezerwacji miejsc, prawda? Proszę pana, jeżeli pan dzwonił do biura i taki wyjechał, to zapisali panu, tak? Prośbę. Tak. Sam przód. No. Zabawna sprawa. Pierwszy rząd jest normalnie numerowany, ale kierowcy bardzo niechętnie go przydzielają. Zobaczycie to też przy okazji kolejnej przesiadki. Może Sindbad powinien po prostu usunąć te miejsca i zrobić tam wygodne sofy dla kierowców, skoro tak im przeszkadza, że ktoś siedzi za nimi. Okej. Chodźmy do toalety. Zobaczmy, jak wygląda toaleta w Sindbadzie. Co my tu mamy? Dobra, zmieściłem się. No to powiem tak. Jest... Nie mogę się wyprostować. Ja nie jestem wysoki jakoś super, ale nie mogę się wyprostować. Także Flixbus lepiej. Znaczy, no nie oszukujmy się, to jest stary jakiś autokar. On ma 1,5 miliona kilometrów najechane. To nie świadczy o nim, że jest stary, ale... Dobra. Co? Tu się spukało. Rączki, proszę bardzo. Mydełko. Nie, to jest zapach. Jak jest mydło. Nie ma mydła. Jest tylko woda. Aha, tu trzeba na dole, zobaczcie. Trzeba tu na dole nacisnąć, żeby woda leciała. Jedna rączka. Jeszcze raz nabiorę. O, tak. Ręczniczek, proszę bardzo. Czyściutko, elegancko. Co zauważyłem, to zobaczcie tu. To jest toaleta, kibelek. A tu... Jak w pociągu, dziura. Wydaje mi się, że to powinna być jakaś zaślepeczka. Ale to tak mi się wydaje. Jak się łamią, i tak, o teraz, dobra. Tutaj na dole. Oldschoolowo, pan kierowca może pójść spać. Uwaga. Super czysto. Nie za wielka, ale wiadomo. Ale czyściutko to najważniejsze. A my cóż, lecimy dalej. Au. Ciekawa ciekawostka, tak sobie jadę i przypomniało mi się sprawdzenie Wi-Fi. No i jest Wi-Fi. 49 to jest numer autobusu. Uwaga. Nie bardzo. Nie działa. No dobra, a sprawdźmy jakąś stronę internetową, na przykład TVN24. Nie działa. Szkoda. Autokar ten to Setra Top Class, jakoś tak, ma silnik Mercedesa. Egzemplarz, którym ja jadę, jest z tego, co widzę po szybach z 2018 roku. No i ma 1,5 miliona kilometrów nastukane, więc to już widać, to się czuje. Nie jest jakiś tam świeżym mega autokarem. Natomiast póki co jedzie. No i Wi-Fi nie działa.
Państwa, przystanek Bruksela, krótka przerwa przy autokarze na papierosa, proszę się nie oddalać. Mamy krótki postój w Brukseli. Kilka osób wysiada, kilka osób wsiada. O, Bruksela! Jesteśmy niedaleko całkiem, tak 15 minut z buta w tamtą stronę do sikającego chłopca. Ale niestety nie ma tutaj czasu na zwiedzanie, więc teraz pakujemy się z powrotem i w drogę, bo jest godzina 16:30. Nawigacja panom kierowcom pokazuje, że będziemy o 19:50 w Dortmund. No i w Dortmund znowu będzie przesiadka w kolejny autokar. Jedziemy. No i proszę bardzo, mamy rozrywkę na pokładzie. Biblioteka filmów bogata. Udało się opuścić Brukselę. Nie było łatwo, bo był bardzo duży ruch. No, ale jest piątek, godzina 17, więc nie ma co się dziwić. No, ale już jesteśmy teraz na autostradzie i ogień do Dortmundu. No i ku mojemu zdziwieniu, tak jak widać, przekraczamy właśnie granicę z Holandią. Myślałem, że będziemy jechać na Niemcy, no ale jedziemy Holandią. Wydaje mi się, że ja jechałem dokładnie tą trasą tutaj z powrotem z mojej motocyklowej przygody w Rumunii. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie zapraszam do sprawdzenia materiału z tej mojej solo wyprawy do Rumunii na motocyklu z Anglii. A my póki co jest godzina 18:50, około 2 godzin do samego Dortmundu i do przesiadki. No i kolejne kilometry za nami i ostatni kraj przed Polską, Niemcy. Tak jak widać, przekroczyliśmy właśnie granicę z Niemcami. W dość nietypowym miejscu, no ale panowie jadą na Google Maps. Teraz około 1,5 godziny do Dortmundu. Kilometry trzepane. Pasażerowie jadący kierunek Poznań, Gdańsk, Tczew, Brodnica, Biskupiec, Szczecin, Ostróda przyjdą do autokaru o numerze 131. Poznań, Gdańsk, Tczew, Brodnica, Biskupiec, Szczecin, Ostróda. Także będziemy wbijać teraz w kolejny autobus. Ciekawe, jak długo pozwolą nam przerwę mieć. Proszę Państwa, za chwilę wyjedziemy na dworzec w Dortmundzie. Proszę nie zapomnieć o bagażu podręcznym. Zapraszamy po bagaż główny do bagażnika. Proszę podejść do autokaru, potwierdzić swoją obecność u załogi. Ogromna prośba o posuwanie foteli do środka, stawienie podnóżek podłokietników do pozycji wyjściowej. Mamy tutaj ogromną grupę pasażerów do przyjęcia. Jeżeli Państwo jadący z nami dalej zmieniali miejsca, proszę wrócić na swoje wyznaczone, żeby nie było zamieszania. Do przodu, na te pierwsze. Autokar 131 stoi na stanowisku numer 2. Z naszej strony jest to wszystko. My życzymy Państwu spokojnej, a przede wszystkim bezpiecznej podróży. Koniec. Dortmund. Autokar numer 131. O! Ciężko. No ale dobra. Jestem. Dortmund. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Oto moja fura. Ta sama setra. No zobaczmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Lis Michał. Dobrze. Już pana poszukamy. Proszę pana, miejsce numer 12, tak? A, jakie są szanse, żeby z przodu usiąść? Nie ma szans. Nie ma szans. Kolega będzie spał tutaj z przodu, także. Czyli standardowo. No i dobra. Kolejny autobus. Teraz prosto do Słubic i w Słubicach kolejna przesiadka. Kolejny przystanek będzie Bielefeld. Tam powinniśmy być za około godzinę i 15 minut w tym Bielefeldzie. Następnie na ten moment udamy się do Braunschweigu.
Braunschweigu wsiądą ostatni pasażerowie i będziemy kierować się do Słubic, do portu przesiadkowego Port Świecko, gdzie dla większości z Państwa odbędą się przesiadki do autokarów docelowych. Wstępnie o tych przesiadkach zostali Państwo poinformowani, więcej szczegółów udzielimy, dojeżdżając do portu Świecko. Drodzy Państwo, teraz kilka informacji dotyczących Państwa podróży. Przypominamy o obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa. W tym autokarze są to pasy typu biodrowego i znajdują się pomiędzy Państwa fotelami. Przy tylnym wyjściu toaleta pokładowa, kosz zbiorczy na odpady znajduje się w środkowej części autokaru na bocznej ścianie toalety i tam prosimy umieszczać wszystkie śmieci wyprodukowane podczas dzisiejszej podróży. Prosimy nie umieszczać śmieci za siateczkami, one do tego nie służą. Za utrzymanie czystości na pokładzie autokaru, jak również w toalecie pokładowej z góry. Dziękujemy. Przypominamy również o obowiązujących zakazach. Zgodnie z regulaminem firmy Sinbad pierwszy zakaz dotyczy spożywania alkoholu w trakcie trwania całej podróży. Dotyczy to również organizowanych przerw. Drugi zakaz dotyczy palenia wyrobów tytoniowych i papierosów na pokładzie autokaru oraz w toalecie pokładowej. Niedostosowanie się do tych zakazów będzie skutkać natychmiastowym zakończeniem podróży wraz z bagażem. Do dyspozycji Państwa również jest oferta minibaru. W ofercie minibaru takie napoje jak kawa, herbata za odpłatnością 1 euro bądź 4 zł, woda mineralna, gorący kubek za odpłatnością 1,5 euro bądź 6 zł. Drodzy Państwo, na ten moment to wszystkie informacje. Życzę Państwu przyjemnej i przede wszystkim bezpiecznej podróży. No i to jest bardzo ciekawe, bo w autokarze wcześniejszym nie było w ogóle mowy o minibarze, więc... No ale spoko, że takie coś jest. No dobrze, to sprawdźmy teraz, jak obsługa tego autokaru ogarnia Wi-Fi. Sprawdźmy to. To samo. Jak widać, nie działa. Niestety po raz kolejny autokar Sinbad. Wi-Fi nie. Szanowni Państwo, za chwilę zatrzymamy się na naszym przystanku w Bielefeldzie. Tutaj dołączył kolejni pasażerowie. Chętnych z Państwa zapraszamy na 5 minut przerwy przy autokarze. Prosimy się nigdzie nie oddalać. To idziemy. No, także tak to właśnie wygląda. A tu proszę. Euroban. Także wchodzi tutaj chyba 11 osób, także nie wiem, czy ja będę siedział sam, czy ktoś będzie siedział obok mnie. Także na tą chwilę to jest ostatni przystanek, a potem kolejny w Słubicach. Zaraz się dowiem, o której mniej więcej mamy być w tych Słubicach, więc... A tymczasem oddychamy świeżym powietrzem i zaraz śmigamy dalej. No i dobra. Wbijamy. On powiedział, że jednak będzie jeszcze jedno miejsce w Niemczech. No zobaczymy. Jest 22:46. Poczekamy na ogłoszenie pana i lecimy dalej. No nie było żadnej informacji, nic pan nie podał. Czyli nowi ludzie, którzy przyszli do autokaru, to wiedzą, gdzie jadą, no bo wiadomo, ale żadnej informacji nie otrzymali. A pan drugi kierowca właśnie uciekł spać. Zobaczymy, sprawdzimy toaletę w tym modelu, w tym egzemplarzu. To nie jest 3-osiowy, to jest 2-osiowa Setra. Zobaczymy, czy w jakikolwiek sposób różni się ta toaleta. Przepraszam, teraz następny postój to będą Słubice? O której mniej więcej w Słubicach będziemy? Tak mniej więcej. Piąta pół do 6. Dobra, dziękuję. 5:30 Słubice. Okej. Ktoś jest tak? Dobrze. Poczekamy. Sinbad Info. Taka gazetka. A w gazetce Sinbad Info. Treści. Hiszpania. Zabytki hiszpańskie. Dobra, to teraz my. No luks. Proszę bardzo. Kolejna toaleta, ale stoi normalnie wyprostowany. W tamtej Byłem tak zgarbiony. toaleta jak toaleta. No, standardowo tak samo. Taki zestawik sanitarny. Tak naprawdę co więcej potrzeba.
Pan kierowca śpi. Także na tą chwilę chyba z Niemiec będę się żegnał. Mimo że będzie jeszcze jakiś przystanek. Jeżeli zasnę, to już nie będę nagrywał. A na tą chwilę będę spróbował chociaż zasnąć. Jest 23:05. I co? I widzimy się w Słubicach, bo tam będę się po raz kolejny przesiadał. Nie jestem w stanie zrozumieć logiki, nie wiem, czy tych kierowców, czy tej firmy. Jest godzina 1:16. Jesteśmy na wysokości Wolfsburga za Hanowerem. I to właśnie teraz o 1:15 postanowili zrobić 10-minutową przerwę z toaletami. Tam są toalety. O 1:16. Normalnie zatrzymali się, włączyli wszystkie światła, czy wszystkie, no na maksa światła po prostu i zaprosili na 10-minutową przerwę. Nie rozumiem. Ludzie zaspani, zaczęli próbować wyłączać te światła. I jak do tego doszło, nie wiem. No to korzystamy z tej przerwy i chodzimy i rozchodzimy sobie nóżki. I koniec końców jakoś super się nie udało zasnąć. Ja spałem może z pół godziny, może mi się udało zdrzemnąć. To wszystko. Może to specjalnie. Świeże powietrze weźmie człowiek i teraz może odleci. No zobaczymy. Także śmigamy dalej. I jesteśmy w Polsce. No i oficjalnie o 4:18 po 21 godzinach od wyjazdu z Londynu. Właśnie wjechałem do Polski. Szanowni Państwo, proszę przygotować dokumenty. I sprawdzanko. Kontrola graniczna. Będzie kontrola. Dziękuję. I teraz gdzieś tutaj, prawdopodobnie na jakimś parkingu będą roszady. Szanowni Państwo, proszę teraz o chwilę uwagi. Zbliżamy się do naszego miejsca przesiadkowego, Port Świecko w Słubicach. Tutaj, gdzie dla większości z Państwa odbędą się przesiadki do autokarów docelowych. Przesiadki odbędą się w następujący sposób. Autokar, którym teraz Państwo podróżują, o numerze 131, za chwilę zatrzyma się na stacji paliw w celu uzupełnienia paliwa i dalszej obsługi technicznej. I od momentu zatrzymania się autokaru dla Państwa rozpocznie się przerwa 25-minutowa. Po 25 minutach przerwy zapraszamy Państwa na stanowisko numer 11 pod wiatę przesiadkową, po odbiór bagaży głównych i należy je przenieść do autokarów docelowych. Na stacji paliw tych bagaży nie wydajemy, dopiero po przerwie. Wszystkie informacje dotyczące przesiadek zawarte są na naklejce na bilet, takiej małej białej karteczce, i tam pod miejscowością Słubice jest napisany numer autokaru i stanowisko, na którym ten autokar na Państwa będzie oczekiwał. W budynku stacji BP można skorzystać z restauracji, sklepu Carrefour, toalet stacjonarnych, płatnych, kantoru wymiany walut. Gorąca prośba do Państwa o zsunięcie siedzisk, wyprostowanie oparć, jak również zabranie śmieci, wyrzucenie do kosza w autokarze bądź do koszy zewnętrznych na terenie stacji paliw. Za co z góry dziękujemy. Witamy Port Świecko. Od miejsca zatrzymania się to będzie jakieś 30 metrów około, żeby przejść i dotrzeć tutaj pod tą wiatę. Ok. Gorąca prośba do Państwa, jeżeli ktoś z Państwa już wysiądzie, także prosimy nie wracać do autokaru, tylko udać się pod wiatę przesiadkową. Autokar, tak jak już wcześniej wspominałem, pojedzie na obsługę toalety, tak żeby tu nie doszło do potrącenia, wypadku, także prosimy nie ganiać za autokarem. Osobom przesiadającym się dziękujemy za wspólną podróż, życzymy dalszej przyjemnej, a przede wszystkim bezpiecznej podróży. Dziękujemy. Dobra, opuszczamy lokal. Na polskiej ziemi. Czas się przesiąść do następnego autokaru.
Tym razem będzie to autokar o numerze 140. Przestąd jechać, bo to jest ogólnie stacja benzynowa. Puścili nas na stacji benzynowej i tyle. Także lecę na BP czy gdzieś tam gdziekolwiek. To nie może być inny kraj jak Polska, gdzie na stacji benzynowej w Port Świecko, tak? Cała puła kiełbas z pasztetą, ogórków kiszonych. Bardzo dobra robota. Także tak, wszystko jest na porcie. Alkomat przede wszystkim jest. Automat ze zdrabkami, no bo jak żeby inaczej. Ale też jest fryzjer za 50 zł widziałem. Strzyżenie męskie. Prysznice, toalety niestety tylko na monety. Jest kantor, można sobie wymienić pieniądze. Full service, wszystko co potrzeba. Ogólnie klimat na tym Świecku, na tym przejściu granicznym. Znaczy nie przejście graniczne, na tym serwisie. Czuję się jakbym coś przemycał. Ludzie się patrzą dziwnie. Wszyscy z siatkami jakimiś. Dziwne klimaty tu panują. To jest wiata, proszę bardzo. Wiata przeładunkowa. Witamy Port Świecko. Rzeźko jest chłodno, jest około 7 stopni, więc czekam na ostatni autokar. Ostatni odcinek, czyli z tego Świecka, z tej granicy, aż do samego Tczewa. No i dobra przepychanka. Ostatni autokar, numer 140, do Elbląga, przez Tczew. Nie ma co tam czekać i się pchać. Tak czy inaczej, co zauważyłem? Bardzo dużo ludzi kaszle. Skąd ten kaszel? Czy to jest od fajek kaszel? Czy to jest od pewnej choroby kaszel? Czy po prostu dlatego, że jest połowa października i jest najnormalniej w świecie sezon grypowy, jesień. Ale fakt jest taki, że właśnie bardzo dużo ludzi kaszle. Michał Lis, bez żadnego bagażu. Tczew. 21. Dziękuję. Nawet mi się nie chce kłócić o numer miejsca, po prostu siadam tam, gdzie mi mają przypisany numer i elo. A mają przypisane tu. A propos jeszcze właśnie foteli, jak one wyglądają. Plamy, nie plamy. O. No tak to niestety wygląda. Także autokar pełny. Brak wolnych miejsc. 5:22 i ruszamy. Ostatni autokar na trasie. A na jakiej trasie to miejmy nadzieję, że zaraz usłyszymy. Póki co cisza. Nic nie mówią. Cały czas jedziemy. Zbliżamy się ogólnie do Gorzowa Wielkopolskiego. I tam prawdopodobnie będzie postój handlowy. A my jedziemy standardowo sprawdzić, co słychać w toalecie. Dzień dobry. Jaki to rodzaj toalety? To ten wyższy, czyli taki jak poprzedni. Widać większe zużycie troszeczkę. Ale czuć też w tym autobusie, że no jest po prostu starszym autokarem. Tutaj taki detal. Standardowo po wykonaniu zadania. O, proszę, można? Kurde, jaka fajna pompa. I tak powinno być w każdym, a nie było. Naciskam i ta woda leci, proszę bardzo. Przedstawiam. Hops, nie mam. I leci, można zdążyć umyć ręce. Tak czy inaczej. Idziemy usiąść, bo zaraz będziemy wychodzić. Mam nadzieję, że wyjdziemy w Gorzowie. Tam kierowca śpi. Właśnie tam. Ale proszę, tak z ciekawości chodzę znowu po aplikacji. Pierwszy raz zadziałał mój autokar. Aktualna pozycja, gdzie znajdujemy się. W końcu zaczęła działać. Przejechaliśmy przez Gorzów Wielkopolski. Żadnych więcej informacji nie ma, jest tylko jaki numer autokaru i numer rejestracyjny, to wszystko. Ale coś zadziałało. Brawo Sinbad. Ostatnie kilometry w Polsce mijają mi przy wschodzącym słońcu, więc to dobry moment, żeby podsumować, dlaczego ludzie wybierają autokar. Rozmawiałem z kilkoma pasażerami i jedni boją się latać, inni mówią, że samolot wyszedłby drożej, a na czasie im nie zależy. Był też ktoś, kto wolał uniknąć kontroli paszportowej, zapewne ma ku temu powód, ale najczęściej powtarza się jedno, to strach przed lataniem. A wy, dlaczego wybieracie autokar? Bałcz. Godzina 8:05. Pierwszy nasz postój. 5 minut i lecimy dalej. Następny przystanek Piła. Proszę Państwa, przystanek Piła. Zapraszam po odbiór bagaży. Kolejny przystanek Człuchów za godzinę i 15 minut. Przejeżdżamy teraz przez Piłę, ale tylko wyrzuciliśmy paru
pasażerów i bez żadnej przerwy jedziemy dalej. Następny przystanek Człuchów. Proszę Państwa, przystanek Ciągów. Zapraszam o podmiot bagaży. Na pozostałych z Państwa krótka przerwa przy autokarze. Proszę nigdzie się nie oddawać. Człuchów, a następny, nie wiem, chyba Czersk będzie. Także tutaj jedna pani wychodzi. My mamy przerwę i zaraz lecimy dalej. Dojeżdżamy na przystanku w Chojnicach. Osoby kończące podróż proszę, aby przygotowały się do wyjścia. Przystanek w Czersku. Wysiadającym dziękujemy. Zapraszamy po bagaż główny. Ostatni przystanek przed Tczewem, czyli Starogdański, Starogard. Teraz już zostało tylko 20-25 minut, nie więcej. To już końcówka mojej trasy z Londynu do Tczewa z firmą Sindbad, więc kilka słów ode mnie. Usługa jako taka została wykonana. Dojechałem bezpiecznie z punktu A do punktu B, ale mam mieszane odczucia. Pierwszy kierowca, ten z Londynu do Lille, był naprawdę w porządku. Niestety później bywało różnie. Kolejni kierowcy sprawiali wrażenie nieuprzejmych, a gdy tylko chciałem o coś zapytać, albo gdy nie znali odpowiedzi, czułem się, jakbym im przeszkadzał. Odpowiedzi były krótkie, chłodne, czasem wręcz na odwal. Same ogłoszenia podczas jazdy były profesjonalne i jasno tłumaczyły zasady, choć nie zawsze były powtarzane. Na przykład po nowych przystankach nikt już nie informował wsiadających o trasie, zasadach czy bezpieczeństwie. Ogólne wrażenie jest takie, że cała podróż była bardziej gonitwą za rozkładem niż usługą dla ludzi, bez większej uwagi na to, jak czują się pasażerowie. A ludzie to odczuwają, co widać też w komentarzach pod poprzednim odcinkiem i pewnie tutaj również. Podsumowując, dojechałem. Było bezpiecznie, ale relacja kierowca-pasażer zdecydowanie pozostawia przestrzeń do poprawy. Jakby nie patrzył, wjechaliśmy do Tczewa. I co to jest za firma? Za 0 zł komunikacja, ale co to jest za firma, to nie wiem. I nasze tczewskie murale, proszę bardzo. Najświeższy. Dobra. Zaraz powiem ten. No za pół godziny. I to bardzo ładny, kolorowy. I ten odnowiony, ten był pierwszy, ale już jest odnowiony. No i proszę bardzo, oto Tczew. W kwiatki kociewskie. I zajeżdżamy na dworzec. Co tutaj stoi? Lokomotywa, proszę bardzo, słynna lokomotywa. Przystanek w Tczewie. Proszę spakować bagaż podręczny i zgłosić się po bagaż główny. Do widzenia. Uwaga, 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 uwaga. Jest! Jest! Tczew! Halo! Udało się! Udało się. Godzina 12:20. 28, ponad 28 godzin. Miał być planowo o 12, a jest 20 minut później, więc nie jest źle. Także 28,5 godziny od samego wyjazdu z Londynu, plus do tego 5 godzin w Manchester, co daje łącznie, moja matematyka po takiej podróży, 32,5 godziny? 33,5 godziny? No. Jakby nie patrzeć, udało się dotrzeć. Kolejny raz podróż z Anglii do Polski, tym razem autobusami, autokarami. Najpierw Flixbusem, najpierw miejskim w Manchester, potem Flixbusem do Londynu i z Londynu Sindbadem. Nie spodziewałem się, że będzie właśnie to w ten sposób, że będzie tyle przesiadek. No tak czy inaczej, udało się. Nie bolą nogi, plecy też nie bolą, więc nie jest najgorzej. Co myślicie? Co myślicie o takiej podróży z Anglii do Polski autokarem? Warto czy nie warto? Ja zapłaciłem za to 76 funtów. W sensie za Sindbada z Londynu do Tczewa 76 funtów. Moim zdaniem, ja następnym razem, jeżeli nie musiałbym być zmuszony, to na pewno nie wybrałbym autobusu. Chyba to najmniej wygodna forma tej podróży. Mam porównanie teraz już i do samolotu, i do pociągu. I teraz wskoczył jeszcze autobus. Tak czy inaczej, odhaczone. Odhaczone z listy, jak można dojechać. Należy się prysznic i masaż, czy kolejna podróż? Kolejna podróż. A kolejna podróż na tej samej trasie, tak samo z Anglii do Polski. Już niebawem na kanale, wkrótce. Będzie tak jakby trochę luksusowo, ale więcej szczegółów za tydzień bądź za 2 tygodnie na kanale. Także do zobaczenia i dzięki, że byliście ze mną w tej długiej
podróży przez autostrady i drogi w Europie. A tymczasem żegnam się i do następnego odcinka. Cześć! Zaraz. Ja już tutaj się pożegnałem, powiedziałem cześć, no ale przecież jeszcze muszę pojechać ostatnim autobusem, także czekam teraz na miejski autobus w Tczewie i jak patrzyłem, to są to Solarisy, ale nie wiem jakiej firmy, jaka firma świadczy usługi. Zapraszam na pokład miejskiego autobusu, darmowego autobusu w Tczewie. Jest i on, autobus linii numer 3, bo takim ja muszę dojechać do domu, żeby nie było, że w Tczewie jest tylko jedna linia autobusów. Jest tego trochę więcej. I co jest najważniejsze? Jest za darmo. A za darmo to i ocet słodki, więc wbijamy. Także tak, teraz pojedziemy, nie wiem ile przystanków, już nie pamiętam, 8? 7? Jedziemy. Następny przystanek Jagiellońska. Hej. I na tą chwilę mogę powiedzieć, że moja podróż jest kompletna. A ty napisz w komentarzu spuchnięte nogi, jeżeli dotarłeś do tego momentu. Heheszki. Dobra, tak czy inaczej, teraz już naprawdę żegnam się i do następnego odcinka z kolejnej podróży. Elo.